witam was wszystkich w kolejnym dniu z Bangkoku. Właśnie będziemy kupować bilet i jedziemy tam, gdzie skaczą gumisie, czyli... Tam i... Siał. Teraz wybieramy się do takiego centrum handlowego, w którym kupimy sobie jakieś pamiątki już z Bangkoku, żeby nie zostawiać tego na ostatnią chwilę i potrzebujemy się zapaść w jakieś dłuższe spodnie, żeby móc wejść do świątyń. Opowiem wam ciekawostkę. Co znaczy takie coś? Tutaj mam gościa na reklamie, który też pokazuje coś takiego. Wiecie co to znaczy? To jest koreańskie serduszko. Nikt nie robi jakichś tych takich, zrób ze mną. Ja nie umiem, Nikt nie robi takich. Wiem, ale jestem słaby w takie. Takich. Tylko wszyscy tutaj robią tak. Chciałbym zauważyć, że w tym pociągu nie ma za bardzo w ogóle ludzi z Europy. Widzę przeważnie tu bardziej lokalne osoby, które jadą gdzieś właśnie do jakiejś pracy, szkoły czy coś takiego, a takich typowo turystów w ogóle nie widzę. Myślę, że więcej ludzi korzysta właśnie z jakichś tuk-tuków, taksówek. Street food tutaj jest bardzo widoczny na ulicach. Po prostu jak są jakieś stacje, czy to metra, czy tego pociągu, to po prostu wszędzie możecie tutaj za mną zobaczyć, jest coś do zgarnięcia. Ogólnie mi się tu nawet podoba, w sensie nie traktowałbym tego miasta tylko, że przyjeżdżasz tu na turystykę albo jako jeden dzień spędzasz w miejsce przesiadkowe i lecisz już w inne części wyspy. Patrząc na samo miasto, ono oferuje dużo, jest tu stosunkowo tanio, jest rozwinięte, można tu zrobić wszystko praktycznie, więc śmiało można tu zostawać dłużej, na jakieś 3-4 dni, myślę, że spoko opcja. Właśnie dotarliśmy do centrum handlowego. W każdym kroku jest tutaj, tak jak widzicie za mną właśnie, możliwość kupienia się. Jest ono tutaj legalne bodajże od 2022 roku i nie czuć tego aż tak wszędzie jak w Stanach, ale też czuć na ulicach, pełno jest sklepów, wychodzi się u nas w hotelu na dach, posiedzieć, ludzie sobie palą, także taka ciekawostka, bo też wcześniej w ogóle o tym nie wiedziałem, ale też w sumie mnie to nie interesowało. Robimy największą zbrodnię, bo jesteśmy w Tajlandii i właśnie zaczynamy jeść Taco Bell, czyli nic tajlandzkiego. Wracamy z galerii. Oczywiście mi nie udało się nic dorwać, ale za to patrzcie na Shopping Queen. Właśnie weszliśmy, udało nam się dotrzeć do świątyni, która nazywa się Wat Arun. Jest to świątynia światła, a ona jest cała z porcelany, więc zachodzące słońce powinno fajnie odbijać światło i podobno jest ładnie podświetlona. To jest miejsce, które podobno trzeba zobaczyć i to jest taka wizytówka Tajlandii. Można tu wejść w krótkich spodenkach. Dziewczyny niestety nie mogą, więc trzeba zorganizować sobie albo jakieś spodnie, żeby nie mieć odkrytych nóg ani ramion, albo, tak jak ma Magda, można dostać. Wystarczy dać po prostu jakiś tam dobrowolny datek do skrzynki. Dostaliśmy po butelce wody oraz pieczątkę. Wejście kosztowało 200 batów od osoby. Mało tego chciałem jeszcze dodać, że to jest wizytówka taka, że jak wchodzicie na Skyscanner na przykład i szukacie lotu do Tajlandii, to właśnie zdjęcie jest tej świątyni. Jest na maksa dużo ludzi. Wszyscy robią sobie zdjęcia. Co więcej, przed całą świątynią są miejsca, w których można by pożyczyć jakiś tradycyjny strój. Jest bardzo dużo takich grupek, szczególnie kobiet i po prostu one mają przeróżne, piękne stroje. Tutaj mężczyźni robią zdjęcia, a one tutaj pozują w tych strojach. Czyli standardowa procedura. Myślałem, że nie będzie tak dużo ludzi, ponieważ to można zjeżdżać do 17:30, mamy teraz godzinę 17:05, więc my jesteśmy tak na ostatnie pół godziny. Myślałem, że większość będzie po drugiej stronie rzeki na punkcie widokowym, oglądać jak zachodzi słońce i jak to się podświetla, no ale jest tu dużo ludzi. Jest bardzo. Dobra, chodźmy. Jak widać jest to sobie wykonane z porcelany i tutaj nawet odpadł jakiś kawałek, więc jakby ktoś na przykład, ja na przykład nie chcę, ale wyobrażam sobie, że ktoś mógłby chcieć sobie to zabrać ze sobą i po prostu mieć taką pamiątkę z tego kraju, z tej świątyni i myślę, że to byłaby jedyna w swoim rodzaju pamiątka, tak jak cegła z muru chińskiego, więc myślę, że to jest ciekawa sprawa, ale zostawiamy to tutaj. Musisz jakoś się przecisnąć. Realia, co? To jest jak Instagram kontra rzeczywistość. Ogólnie to plan jest taki, że słońce już zachodzi powoli, więc chcielibyśmy się udać na drugą stronę rzeki. Tylko jest jedyny taki kłopot, że nie wiemy jak się za to zabrać. Musimy wynająć do tego jakąś łódkę, które są tutaj, chyba jest port i da się przepłynąć na drugą stronę. Zaraz to sprawdzimy. Wydaje mi się, że da się coś takiego zrobić, bo jak nie, to mamy dużo drogi, żeby dostać się na drugą stronę rzeki. Przed chwilą właśnie widzieliście błogosławieństwo Harego z Tybetu. Ty nie wiesz, co to był Harry z Tybetu? Nie. No właśnie. Tutaj właśnie za mną można przepłynąć łódką na drugą stronę, ale tu jest bardzo ładny widok na całą świątynię. Słońce zachodzi właśnie z tamtej strony. Bardzo ładnie wygląda naprawdę ten widok. Takie przepłynięcie kosztuje 5 batów za osobę, więc jest to uczciwa cena. Musimy się trzymać razem, bo jak ja wsiądę, a na ciebie braknie miejsca, Przypał, no. to się rozdzielimy. Patrz jak
duży prąd. Fale robią się od przepływających statków, których tu pływa naprawdę mnóstwo. A więc tak, właśnie kupiliśmy bilety, bo przepłynęliśmy przez rzekę za 5 batów, tak jak już mówiłem. I póki jeszcze nie ma zachodu słońca, jeszcze nie zaszło całkowicie, jeszcze nie zrobiło się ciemno, przeszliśmy obok do świątyni Wat Po, czyli w świątyni odpoczywającego Buddy. Tam będzie Budda leżał, który ma 40 metrów długości, chyba, poprawcie mnie jak coś. I 5 metrów mają jego same stopy. Jest pokryty złotem, więc zobaczymy jego za chwilę, jak leży i odpoczywa. Chcę zobaczyć, jak wygląda tym razem Magda, bo co świątynia, to ma nowy outfit. Wygląda to nieciekawie. Co sądzicie? Dajcie znać w komentarzu, jak podoba się wam mój outfit. Musimy zacząć od tego, że jest tu napisane please hit gently, czyli trzeba bardzo delikatnie uderzyć, więc żartowałam. Elegancko. Tak. Ja też chcę uderzyć, tak naprawdę. Dobra. No i tak, idziemy zobaczyć tego Buddę. Jeżeli jest cały ze złota, to może obrabujemy go. Nie jest ze złota? To nie jest tak do końca, bo on jest pokryty złotem, ale on nie jest wykonany ze złota. Więc jakaś warstwa złota na nim się znajduje. Myślisz, że te papierki złote to jest złoto, czy to jest tylko jakiś papierek taki? Może być to złoto. Już to widziałem na różnych tu posągach, w różnych świątyniach, co byliśmy. Wpadajcie na mojego Instagrama. Na mojego też. Na Magdy też. Fun fact, do wszystkich świątyń tutaj trzeba ściągać buty, ale tutaj dostaje się takie woreczki i można sobie zabrać ze sobą buty, ponieważ pewnie wychodzi się totalnie po drugiej stronie, jak się już zobaczy całego Buddę, więc chcemy to zrobić. Podobno nie wolno robić wideo, ale ja i tak robię. Proszę bardzo. Ta świątynia właśnie, w której teraz się znajdujemy, jest jedną z największych i najstarszych w całym Bangkoku. Patrząc na przykład na inne religie, to zawsze osoby, które są czczone, są przedstawiane w taki sposób, że ktoś komuś pomaga albo w jakiś sposób pracuje, że praca uszlachetnia i tą stronę. A tutaj mamy świątynię i jest Budda, który leży. To jest całkiem inne podejście do świata, jednak całkiem inny światopogląd, inne wychowanie, inna kultura po prostu. Oni tutaj w ogóle wszyscy tak pracują bardzo powoli, im się nigdy nie spieszy. Może to się z tego buddyzmu wywodzi, nie wiem. Wszystko wygląda bardzo ładnie, ale szczerze trochę kiczowato. W sensie nawet ten Budda, który był Tak, on nie wygląda tak zdobiony ze drogo. złota, to nie wygląda tak Tak, ja myślałam, że to drogo. będzie taki przepych. Wszystko tutaj jest faktycznie takie detaliczne bardzo, w sensie zrobione z takich, są takie najmniejsze detale dopracowane. Jest bardzo, ale to bardzo kolorowo. Ale też widać, że gdzie już coś odpada albo coś. Jasne, to też nie jasne. jest Myślę, tak, że to też jest ma idealny stan, nie? ileś tam lat, nie? Oczywiście, W sensie to jest oczywiście. mega, mega stary. Przyjechaliśmy tutaj tak naprawdę, żeby zobaczyć tego Buddę i zobaczyć później podświetlaną. Tak, tamtą świątynię Tak. światła. Aczkolwiek, jeżeli mam być szczery, super fajnie zobaczyć. Jak jest się tu w Bangkoku 1-2 dni, warto wyskoczyć, bo nie zajmuje to dużo czasu. Tak. Aczkolwiek będąc tu dłużej lub częściej, no już nie odwiedziłbym z powrotem tych miejsc. Wiecie, z czym kojarzy mi się taki styl? Taki styl właśnie tych wieżyczek, tej świątyni jednej i drugiej kojarzy mi się z Mortal Kombat. Tak szczerze, to tutaj jest dużo więcej Nie, ta jest rzeczy. ładniejsza, ta jest ładniejsza, no. W sensie tamta jest taką wizytówką i do niej się nie da wejść, tylko można wokół niej pochodzić. To jest bardzo ładnie i tutaj można rzeczywiście pospacerować. W ogóle wydaje mi się, że ci mnichowie, o ile tak się to odmawia, ci mnisi, to są w ogóle jacyś podrabiani. Nie wiem, oni z telefonami, słuchajcie, w maseczce, a Mikołaj powiedział, jak się wierzy w coś, to powinno się właśnie nie zachować takich środków ostrożności, ponieważ Po coś w coś wierzysz i żyjesz duchowo, że w sumie to najważniejsze jest Życie to, po co śmierci. życie po śmierci, Tak. więc chodzenie w maseczkach i takie nadmierna ostrożność jest dla mnie zastanawiająca i widocznie nie jestem aż tak oświecony. Zgłodnieliśmy i pokażemy wam teraz miejsce, w którym można zjeść obiad dla 2 osób za 10 zł i naprawdę jest on bardzo spoko. miejsce znajduje się w galerii handlowej Terminal 21. 21. Thank you.
A więc tak, dostaliśmy taką kartę, ona kosztuje 100, wzięliśmy ją jedną dla jednej osoby, w sensie to nie ma znaczenia dla ilu osób. Nie braliśmy ich dwóch, bo ostatnio w tej cenie zamknęliśmy się za cały obiad. Jeżeli byście wzięli sobie więcej i zostało po prostu, to tu oddajecie kartę, oni wam oddają resztę pieniędzy. Chodźcie, pokażę wam, jak to wygląda. Wygląda to jak taka gigantyczna stołówka i są tutaj takie stoiska i w każdym stoisku właśnie płaci się tą kartą. Można sobie wybrać przeróżne rzeczy. Możecie tutaj zobaczyć, jak to wygląda. Są stoiska, są podane ceny i po prostu tu są numerki stoisk. Moja koleżanka Veni, która właśnie jest z Tajlandii, ona ugotowała nam kiedyś pad krapao, musicie spróbować. I to jest nasze ulubione tajskie danie. Za wiele ich nie próbowaliśmy, ale to jest takie naprawdę przepyszne. Co prawda jadłam już ich sporo ogólnie, tych wersji tego pad krapao. I najlepsze robi Veni. Tutaj mamy stoisko właśnie z tym pad krapao, to sobie weźmiemy dwa, bo Miki wczoraj jadł i było przepyszne. Jest dużo różnych miejsc, możecie sobie wziąć po prostu jakieś soki wyciskane, jakieś bardziej rybne rzeczy, jakieś typowe kaczki, jest naprawdę dużo różnych opcji. Coś słodkiego też się znajdzie. My jeszcze musimy spróbować mango sticky rice, którego nie spróbowaliśmy, może dzisiaj? Może dzisiaj. Dobra. I tam właśnie na tym ekraniku wyświetla się wam, ile wam jeszcze pieniędzy zostało, więc zostało nam jeszcze 36 batów, więc pewnie weźmiemy sobie albo to mango sticky rice, albo weźmiemy sobie też coś do picia. Tutaj można zobaczyć ceny i na przykład to, co my wzięliśmy, kosztuje 32 baty. 100 tajskich batów mieliśmy na karcie, 12 zł, a za jedzenie, za jedną porcję zapłaciliśmy 3,80. To jest naprawdę masakra jak tanio. I tu w każdym stoisku macie praktycznie bardzo podobne ceny. Idziemy jeść. Ja jadłem to wczoraj, więc porównam, czy smakuje tak samo. Wczoraj było pyszne. Pyszne. Na koniec dobraliśmy sobie... Na koniec właśnie wzięliśmy sobie szejka i finalnie ze 100 batów zrobiło nam się 1 bat na tej karcie, więc teoretycznie już nie będziemy szli, żeby nam oddawali 1 bata, tylko tą kartę po prostu wyrzucamy lub bierzemy na pamiątkę. A jak smakuje? Super.